Cześć, tu Kasia Friend z motokaina.pl. Witam Was z prezentacji Audi A1. Niestety mamy bardzo krótki czas na przejechanie się tym samochodem. Jesteśmy w Krakowie i dosłownie dystans kilkudziesięciu kilometrów. W momencie, kiedy są olbrzymie korki i właściwie jest zmrok, uniemożliwia taką profesjonalną prezentację tego samochodu, ale chcę Wam takie pierwsze wrażenie, kompendium wiedzy sprzedać o tym samochodzie. Siedzę w egzemplarzu wyjątkowym Edition One. A1 oczywiście w wersji Sportback S-Line, w dodatku 30 TFSI, takie jest oznaczenie silnika, który tkwi pod maską. Oczywiście mylące bardzo, to nie jest 3-litrowy silnik benzynowy, a jedynie 1-litrowy, 3-cylindrowy o mocy 116 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 200 Nm mam tutaj do dyspozycji. Jest to ten mocniejszy wariant silnikowy, ponieważ jest jeszcze mniejszy wariant mocowy, mianowicie 95-konny, właśnie z tego samego silnika 1.0 3 cylindry. Są też dostępne dwa warianty mocniejsze o mocy 150 i w przyszłości za 2 miesiące mniej więcej 200 koni. To już będzie naprawdę szło, a nie będzie to nadal SK, więc myślę, że może warto poczekać na ten samochód. Pamiętajmy, że masa A1 to jest 1100 z groszami kilogramów, więc to jest jednak lekkie, fajne, zwarte auto. Jeździ się nim tak troszkę go-kartowo, więc sądzę, że ten mocniejszy motor będzie naprawdę wymiatał. Jeśli chodzi o ten mniejszy wariant silnika 1.5, no to owszem, tam już są 4 cylindry, ale na pokładzie tego silnika jest system Cylinder on Demand, czyli wyłącza 2 cylindry w momencie takiego żeglowania, płynnej jazdy. Oczywiście wszystko po to, żeby zmniejszyć zużycie paliwa. Mój egzemplarz testowy jest wyposażony w silnik 1.0 3 cylindry, o którym wspomniałam, i ma parametry następujące: 203 km/h prędkość maksymalna, 9,3 sekundy przyspieszenie. Uważam, że jak na miejskie auto naprawdę ok. Napęd naprzód, z przodu mamy kolumnę MacPhersona, z tyłu mamy belkę skrętną. No, belka skrętna, jak wiadomo, tanie rozwiązanie konstrukcyjne, ale dzięki temu wygospodarowano sporą przestrzeń bagażową, 335 litrów. Jak na taki samochód na zakupy to całkiem dobry wynik. No i oczywiście ten bagażnik dzięki temu, że jest belka skrętna, jest niższy, w sensie głębszy, jest bardziej ustawny, jest bardziej szeroki w środku. Do Audi A1 można sobie dokupić sportowe zawieszenie. W dwóch wariantach ewentualność macie taką, że albo jest sportowe zawieszenie nieregulowane, albo regulowane. Ja tutaj mam full opcję, o czym też świadczą czerwone zaciski, które też mówią o tym, że tutaj są zwiększone tarcze, średnica tarcz hamulcowych i z przodu i z tyłu, rzecz jasna. Zatem ten samochód wygląda naprawdę zacnie z zewnątrz. W dodatku ja siedzę w takiej limitowanej, można powiedzieć, edycji Edition One, która charakteryzuje się m.in. właśnie tymi zaciskami i tym, że jest to osportowione zawieszenie, ale także tym, że jest taka wersja, powiedzmy, Shadowline, w Audi inaczej zwana, ale myślę, że sporo fanów motoryzacji właśnie po tym rozpoznaje taką ciekawą linię stylizacyjną, że wszystkie elementy, które normalnie są srebrne, tutaj są czarne, więc wygląda to bardzo elegancko, ładnie i naprawdę z zewnątrz ten samochód prezentuje się świetnie. W dodatku ma kontrastujący czarny dach. I do wyboru są 3 warianty lakieru, czyli czerwony, niebieski i właśnie taki szary, w którym siedzę, jeśli chodzi o ten wariant Edition One. Natomiast no, w Audi A1 mamy 10 w ogóle kolorów do wyboru, więc całkiem sporo. Jak jesteśmy już przy barwach, we wnętrzu jest możliwość do kupienia takiego oświetlenia ambientowego. Wygląda to bardzo ładnie. Jest tutaj 30 barw do wyboru, więc można sobie naprawdę ustawić te oświetlenie do własnego nastroju i naprawdę to robi robotę, jak podróżujemy właśnie po zmroku czy nocą.
Popatrzcie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę robi wrażenie moim zdaniem. Oczywiście jak są wszystkie światła wygaszone, zwłaszcza. Przede mną bardzo wygodna kierownica. Naprawdę w Audi to jest najwyższy standard, nawet w takich modelach jak A1, czyli można by było powiedzieć bazowych w Audi. Świetnie wykończone, naprawdę grube, jest tu za co chwycić. Jest to kierownica wielofunkcyjna, sportowa, tak zwana, trzyramienna, jest to niestety dodatek. Wielofunkcyjna, no i oczywiście mamy możliwość sterowania manetkami, bo mamy tutaj skrzynię S-Tronic, czyli automatyczną dwusprzęgłówkę. Przede mną zegary, te zegary, słuchajcie, już są wyłącznie cyfrowe, nie ma w ogóle możliwości kupienia zegarów analogowych. Oczywiście jest możliwość do kupienia Virtual Cockpit opcjonalnie. To ma 10,25 zdaje się, a to 10 i 10 dokładnie cali. To wszystko jest przeniesione ze starszych braci, na przykład za szóstki. Właściwie jedyna różnica to, że nie jest ten ekran haptyczny, ale właściwie wszystko tu jest tak samo MMI Touch, czyli wszystko dotykowo. Bardzo fajnie to działa, szybko, intuicyjnie, odnajdziecie się bez problemu. Korzystając ze zwykłych smartfonów czasem jest to bardziej skomplikowane. Co jeszcze? Mamy oczywiście tutaj bardzo fajną półeczkę, na której kładąc telefon możemy indukcyjnie podładować sobie ten sprzęt. Mamy dwa wejścia USB bardzo przydatne. No i tutaj w tej mojej wypasionej wersji mam możliwość wyboru trybów jazdy, Drive Select, dzięki czemu mogę się przełączać między Efficiency, Auto, Dynamic i Individual, co jak wiadomo bardzo usprawnia jazdę taką na co dzień. Są oczywiście uchwyty na kubki, jest w podłokietniku schowek, mam możliwość schowania tutaj małej butelki wody w bocznych drzwiach i tak naprawdę myślę, że większość powiedziałam o tym samochodzie, natomiast muszę powiedzieć Wam, co zrobiło na mnie naprawdę dobre wrażenie. Po pierwsze te fotele, one są też opcjonalne, niestety, ale bardzo wygodne i dobrze trzymają w ryzach ciało na zakrętach. Po drugie, świetne audio. Tu mam Bang & Olufsen, zdaje się 530 W, 11 głośników, subwoofer, no naprawdę robi to mega robotę. Myślę, że każdy młodzian, ale i młodzianka docenią te dźwięki. Mamy oczywiście tu możliwość sparowania telefonu i tak dalej, to jest już praktycznie standard. Niestety za to wszystko trzeba zapłacić i w standardzie ten samochód w tej edycji pierwszej, Edition One, kosztuje i tak o 20 000 mniej więcej niż bazowa wersja, ale naprawdę wyglądem nadrabia i moim zdaniem warto dopłacić, jeśli już rozważamy bycie wyjątkowym w mieście. No i niestety w bazowej wersji to jest 107 000, a w wersji tej doposażonej prawie 80. To już jest naprawdę sporo i uważam, że no, trzeba być wyjątkowo przekonanym do jeżdżenia właśnie w mieście takim sprzętem idealnie trafionym pod swój gust, ale trzeba przyznać, że prowadzi się bardzo dobrze. Ja po prostu wyczekuję z utęsknieniem tego silnika 2-litrowego. Myślę, że on będzie wymiatał. To tyle. Tymczasem pa!